Błaszczak jest hip. Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj jest święto Wojska Polskiego i temat będzie o wojsku. Może niezbyt miły, zresztą wiecie, że ja rzadko kiedy dobre wiadomości przynoszę, ale zanim zacznę, chciałbym wszystkim naszym żołnierzom podziękować za służbę i życzyć po prostu spokojnej służby i jak najmniej kretyńskich polityków, którzy przyczyniają się do niszczenia naszej polskiej armii. I to, że tak powiem, w tym wszystkim jest najważniejsze. Moi drodzy, wszyscy wiemy, wszyscy znamy teksty pisowców, jak to murem za mundurem, jak to bardzo za polską armią i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie będę przytaczał tych pustych, napompowanych słów pisowców. Dzisiaj chcę Wam przytoczyć wypowiedzi wysokich rangą oficerów, podoficerów, żołnierzy. To, co naprawdę działo się w polskiej armii za rządów PiS. Macierewicz, Błaszczak niszczyli najlepszych ludzi w polskiej armii. Metody Macierewicza sam Duda nazwał ubeckimi, ale te same metody, jak nie gorsze, stosował Błaszczak. Dudzie jakoś to nie przeszkadzało, po prostu jadł mu z ręki. I powiem Wam, to co dzisiaj usłyszycie, jest to diagnoza z samego środka, że tak powiem. Bo przytoczę Wam wypowiedzi generałów, dowódcy wojsk wysokiej rangi oficerowie, którzy podają przykłady za przykładem, jak PiS doprowadził do katastrofy w wojsku. I tak naprawdę już nikt nie wie, czy nasza armia posiada jeszcze zdolności bojowe. Może brzmi groteskowo, ale gdy wysłuchacie tego wszystkiego, sami wyciągniecie, że tak powiem, swoje wnioski. Wiele z tych wypowiedzi będziecie mogli przeczytać z książki dziennikarki Edyty Żmeły, która naprawdę opisuje coś, co się w głowie nie mieści, co działo się za rządów PiS-u w polskiej armii. Jak wiecie, pisowcy wszystko ubarwiają, koloryzują, a to, co niewygodne, po prostu albo przeinaczają, albo ignorują, albo po prostu za wszelką cenę chcą utajnić. Ale kłamstwo ma krótkie nóżki i w tym przypadku jest też dokładnie tak samo. I powiem Wam, to, co udało mi się znaleźć, to, co udało mi się wyczytać, jest po prostu przerażające. Bo pisowcy rozbroili najlepszych ludzi w polskiej armii, a wybrali posłuszne miernoty i to wszystko robili, gdy obok Polski po prostu trwa wojna. Ale zanim przejdę do konkretów, że tak powiem, i przytoczę Wam dość sporo przykładów wypowiedzi właśnie generałów, oficerów Wojska Polskiego, chciałbym Wam tutaj przedstawić też dość ciekawe, jak to nazwać, może nie zagadnienie, dość ciekawy przypadek, a mianowicie Cęckiewicz. Znacie tego propagandzistę, który z Rachoniem robił reset. I otóż ten obywatel miał 2 dni po wyborach zebrać haki na oficerów i funkcjonariuszy służb, aby ich wyeliminować z życia politycznego. Jaką, za przeproszeniem, kurwą trzeba być, żeby szukać haków, atakować oficerów i funkcjonariuszy służb dla potrzeb partyjnych.
ale to jest naprawdę wielkie nic w porównaniu z tym, co za chwilę usłyszycie. 2 dni po wyborach, a więc 17 października, szef tamtej komisji, pan Cęckiewicz, zwrócił się do szefostwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z takim zamówieniem. Zamówieniem na teczki akt osobowych żołnierzy i funkcjonariuszy. I tu padają nazwiska szefów polskich służb, którzy prowadzili te służby wtedy, kiedy byłem premierem. Między innymi generała Pytla, generała Noska, dzisiejszego wiceszefa służby i wówczas też wiceszefa Krzysztofa Duszy. To nie jedyne teczki, których domagał się pan Cęckiewicz. Zwrócił się także z prośbą o dostarczenie mu wszelkich materiałów zgromadzonych w procedurach operacyjnych dotyczących generała Mirosława Różańskiego. To był wtedy 2 dni po wyborach świeżo wybrany senator z ówczesnej opozycji, z Trzeciej Drogi. Jarosława Strużyka, dzisiaj szefa służby i szefa tej komisji. Generała Mieczysława Cieniucha, czy generała Mieczysława Gocuła. To po wyborach było głównym celem komisji pana Cęckiewicza. Zebranie haków, ewentualnych haków, dokumentacji, która mogłaby wyeliminować z życia publicznego, a może i coś gorszego, właśnie te osoby. Rzecz ciekawa, że zażądał także teczki materiałów sprawy operacyjnej prowadzonej przez dawne WSI, kryptonim Szpak ta sprawa miała, oraz wszystkich innych materiałów zgromadzonych w teczce akt, które obejmowały Radosława Sikorskiego. Warto przypomnieć, że kilkanaście dni później, zanim powstał mój rząd, zanim zostałem powołany przez prezydenta Dudę na funkcję premiera polskiego rządu, komisja pana Cęckiewicza, nie wykonując właściwie żadnych istotnych prac dokumentacyjnych, wygłosiła wstępną rekomendację, nie wiem czy państwo pamiętacie. I ta rekomendacja brzmiała w sposób następujący. Osoby, i tu padły nazwiska, nie powinny pełnić żadnych funkcji publicznych. To było na kilka dni przed powierzeniem mi funkcji premiera przez prezydenta Dudę. Wśród tych osób był dzisiejszy szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki, do niedawna minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, dzisiejszy szef koordynator służb i minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak i moja skromna osoba. Znaczy taki był cel działań tamtej komisji. Moi drodzy, jak wszyscy doskonale pamiętamy, Macierewicz miał swojego Misiewicza, a Błaszczak miał swoją Glapik. I Glapik... O Glapik powiem trochę więcej, ale powiem wam też, że Misiewicz jednak w swojej arogancji, bucie, bezwzględności nie docierał tej pani Glapik nawet do pięt, choć sam aptekarz Misiewicz no też szokował. Glapik, dla tych co nie pamiętają, to przypomnę, to jest ta pani od zegarka, który sobie drogi zegarek jako prezent wybrała, no oczywiście niezasłużenie i z pieniędzy MON. No ale ten zegarek przy wyczynach tej pani to też małe nic. No powiem wam, że kiedy do jednostek przyjeżdżała pani Glapik, to trzeba było oddawać jej niemalże boską cześć.
ludzie się nawzajem przed nią ostrzegali. I tutaj to ujawnia oficer wojsk lądowych w rozmowie właśnie z dziennikarką Edytą Żmełą. Kolejni wojskowi opisują także atmosferę oraz kontrowersyjne decyzje w czasach Błaszczaka. Sojusznicy byli zaszokowani, zwłaszcza Brytyjczycy. O tym powiem też, ale wszystko możecie właśnie przeczytać w książce właśnie tej dziennikarki Edyty Żmyła. Książka nosi tytuł Armia w ruinie. Jeden z polityków PiS-u, członek Komisji Obrony Narodowej, powiedział o Błaszczaku tak. Mariusz Błaszczak to cichy, schowany za plecami prezesa Kaczyńskiego partyjny aparatczyk. Zostanie zapamiętany jako najdłużej urzędujący minister obrony w historii, ale także jako konstruktor polityki Macierewicza w wojsku. Obu niewątpliwie dzieli temperament, łączą metody działania, czyli ręczne sterowanie armią i podporządkowanie jej partyjnym celom, nawet kosztem bezpieczeństwa państwa. Czego wyrazem były te słynne pikniki wyborcze z wojskiem w tle. To powiedział polityk PiS-u, członek Komisji Obrony Narodowej. Jak mówił dalej, bardzo wielu z naszych posłów korzystało z uprzejmości Błaszczaka, który wysyłał żołnierzy i sprzęt wojskowy na ich uroczystości, by uświetnili i uatrakcyjnili lokalne spotkania partyjne. To na razie tyle, co powiedział jeden z członków PiS. Teraz co mówią oficerowie Wojska Polskiego na temat na przykład między innymi właśnie Błaszczaka. Jeden z oficerów MON powiedział tak. Desant Błaszczaka do MON wyglądał tak, jak do departamentów przyszli jego ludzie z MSWiA. Zapukali do gabinetów i dyrektorom i ich zastępcom po prostu wręczyli koperty ze zwolnieniami. Natomiast jeżeli byli to żołnierze, to dostawali decyzję o przeniesieniu do rezerwy krajowej. Byliśmy niezwykle zaszokowani tempem tej operacji. Wymieniali ludzi ekspresowo, nawet na pomniejszych stanowiskach, dlatego potrzebowali nowych do pracy. Dostałem wtedy propozycję po kilku latach służby w jednostce liniowej, znowu wróciłem do Warszawy. Objąłem stanowisko w resorcie i dopiero wtedy zobaczyłem, w jak kompletnym rozkładzie jest ta instytucja. W totalnym, nic dobrze nie działało, wszystko było na ślinę i gumę do rzucia. To mówi oficer Wojska Polskiego. Nikogo to jednak nie obchodziło, dopóki nie zainteresowały się czymś media. U pisowców to jest już standard. Cały resort był skupiony tylko na jednym, na robieniu PR-u ministrowi Błaszczakowi, pracy na rzecz partii i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To nie było Ministerstwo Obrony, tylko jakaś partyjna przybudówka. I tutaj znowu wypowiedź polityka PiS-u, członka Komisji Obrony Narodowej. Powiedział tak. Nawet po swojej dymisji Antoni Macierewicz nie zamierzał się poddać. Toczył z Błaszczakiem przez pewien czas cichą wojnę podjazdową. Przede wszystkim jako szef Komisji Smoleńskiej zajął pałacyk przy ulicy Klonowej, główną siedzibę ministra obrony. I zaczął go okupować. Dlatego Błaszczak, chcąc nie chcąc, wyniósł się do znacznie mniej reprezentacyjnego budynku MON-u przy Alei Niepodległości, nazywanego Pekinem. Drodzy rodacy, wszyscy wielce szanowni państwo.
No, ale żeby nie było tak, że Macierewicz wygryzł ministra obrony, czyli Błaszczaka, z jego siedziby, to pisowcy dorobili do tego taką otoczkę, że Błaszczak przeniósł się na Aleję Niepodległości z okazji, uwaga, 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. No to była oczywiście zwykła pisowska ściema. On po prostu bał się Macierewicza, dlatego opuścił pałacyk, ale sukcesywnie pozbawiał się ludzi Macierewicza z resortu i wprowadzał swoją ekipę, czyli standard. Podobną czystkę zrobił też w przemyśle zbrojeniowym, by zrobić miejsce dla swoich. Ludzie Błaszczaka poważnie zaczęli się tak rozprowadzać, że tak powiem, dopiero wtedy, jak już sam Kaczyński dał zielone światło, aby wykończyć Antoniego. Ja już wam nieraz mówiłem nie w jednym materiale, że tam w PiS-ie też mimo tej otoczki, zjednoczenia, tej otoczki jednomyślności, żrą się tam między sobą jak wściekłe psy. To wówczas właśnie Misiewicz trafił na wiele miesięcy do aresztu, oskarżony o przekręty finansowe. A Macierewicz ze swoją komisją smoleńską z pałacyku przy ulicy Klonowej na ulicę Kolasa. No i pani Glapik. Tak, wspomniałem, znaczy tam wspominali oficerowie, kiedy pani Glapik przyjeżdżała, no to trzeba było jej oddawać niemal tą boską cześć. I tutaj właśnie wypowiedź oficera MON-u, że ten oficer tak powiedział, mam wrażenie, że Błaszczak od początku to jakiś był twór PR-owy, a najważniejszą personą w jego otoczeniu wyrosła szefowa Centrum Operacyjnego ministra Obrony Narodowej, właśnie Agnieszka Glapik. I tu ten oficer właśnie mu powiedział, że Macierewicz miał swojego Misiewicza, a Błaszczak swoją Glapik. Kiedy do jednostki przyjeżdżała właśnie Glapik, to było trzeba jej oddawać niemal boską część. No tak, wiecie, gdyby ich ego, po prostu ich ego rozsadzało, oni mieli ludzi za nic, oni by się czuli bogami. Ludzie, tak tutaj ten oficer mówi, nawzajem się oszczegali, mówili, że jak zadzwoni, to trzeba wykonać zadanie, bo będzie po tobie. To ona stawiała zadania dowódcom. Wyobrażacie sobie coś takiego? Jeden z podoficerów z dużym doświadczeniem powiedział coś takiego. Jeżeli oddajemy honory przełożonemu, to jest to wojsko. Jeżeli oddajemy honory Misiewiczowi czy pani Glapik, to już nie wiem, czy to jest jeszcze armia. Z kolei oficer służb prasowych powiedział tak, Glapik osobiście odpowiadała za kierowanie wizerunku ministra. Doprowadziła do tego, że wojsko było tam tylko tłem, oprawą dla Błaszczaka. Pamiętam wiele wizyt ministra w jednostce. Najważniejsze zawsze było ustawienie sprzętu tak, żeby Błaszczak na jego tle dobrze się prezentował. Myśmy ustawiali tak, by było bezpiecznie. Potem przyjeżdżali ludzie z Centrum Operacyjnego Ministerstwa Obrony i przewracali wszystko do góry nogami. Wyobraża pani sobie, że majorowie i pułkownicy z MON-u ustawiali generałów, dowódców jednostek, za wszystkie sznurki pociągała właśnie Glapik. Była postrachem wojska. Jeżeli pani zadzwoniła jeśli pani dyrektor zadzwoniła do generała i powiedziała, że ma być tak i tak, to każdy generał robił tak, jak ona sobie życzyła.
Powiem wam, że mi się to osobiście w głowie nie mieści, żeby jakaś kobieta, cywil, nie mająca z wojskiem nic wspólnego, ustawiała polskich generałów, traktowała ich jak szczeniaków i robiła tak, jak chce tego czy Jarosław, czy Błaszczak. To jest po prostu niepojęte. W czasie rządów PiS żandarmeria nakładała zatrzymanym żołnierzom kajdanki ponad 500 razy. Nikt się nie oburzał, nie było sensacyjnych artykułów, nie żądano dymisji ministra obrony, prezydent nie zwoływał Rady Bezpieczeństwa. Intrygujące. Z kolei jeden z urzędników kancelarii prezydenta powiedział tak: pan prezydent i minister Błaszczak bardzo często razem uczestniczyli w przeróżnych imprezach, ćwiczeniach, prezentacjach, konferencjach, na defiladach kończąc. To wszystko trzeba było w każdym szczególe wcześniej przygotować zgodnie z ceremoniałem. Wiadomo, że głowa państwa, zwierzchnik sił zbrojnych musi mieć dobrą oprawę, bo każda publiczna wpadka kończy się kompromitacją. No, u Dudy to nie jest trudne, ale no już pomińmy to. Nasi ludzie zajmują się tym od lat. Tymczasem urzędniczki z Centrum Operacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej wpadały przed uroczystością i wszystko przewracały do góry nogami. Kiedyś chciały ustawić pana prezydenta tyłem do wojska, żeby Błaszczak lepiej wypadł. Szlak mnie jasny trafił. Innym razem była to podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Jedna z urzędniczek najpierw zaczęła się na nas wydzierać, że wszystko robimy źle. Już naprawdę podniosła mi ciśnienie, gdy oznajmiła, że za dużo czasu zaplanowaliśmy na przemówienie prezydenta. Czyli jakaś pośrednia urzędniczka z MON-u dała sobie prawo do decydowania, jak długo ma przemawiać prezydent kraju. No niesamowita buda, pewność siebie, brak kultury tych ludzi, to jest aż niewiarygodne. Z kolei oficer, rzecznik prasowy jednostki powiedział tak: oni byli chamscy, strasznie obcesowi, nie dało się z nimi porozmawiać. Wjeżdżali do jednostki i mówili, że ma być tak i nie było dyskusji. Żołnierzy traktowali jak roboli. Mieliśmy wykonywać każde, nawet najgłupsze polecenie i się nie odzywać. Tak to wyglądało za każdym razem, kiedy się zjawiali. Kazali przestawiać ciężki sprzęt, czołgi, transportery, żeby się dobrze na ich tle kadrował Błaszczak na zdjęciach. Tutaj nawet sojusznicy byli zaszokowani. Dowódca jednej z ważniejszych instytucji wojskowych powiedział tak: niestety miałem do czynienia z ludźmi MON, czyli ludźmi Błaszczaka. Powiem szczerze, no kawał szmaciarstwa. Naprawdę, nieważne było szkolenie, nieważne były przedsięwzięcia, które są realizowane. Ważne było tylko to, żeby zrobić zdjęcie, żeby pokazać ministra, żeby powiedzieć, że minister gdzieś będzie. Tylko na przekazie medialnym zależało wtedy kierownictwu resortu. Z kolei oficer marynarki wojennej powiedział tak: może to było nasze nieszczęście, a może w tamtych czasach nasze szczęście. O nas w Warszawie po prostu zapomniano. Macierewicz, Błaszczak 2, może 3 razy byli w Gdyni z marynarzami, nie rozmawiali. Chyba nawet nie znali nazwisk naszych dowódców. Byliśmy dla nich tylko ścianką przy okazji wodowania jakiegoś okrętu. Najważniejsze było to, by dobrze ustawić ministra. Ludzie z MON-u wszystko przestawiali łącznie z okrętami, bo słońce nie tak padało i fota ministra nie wyjdzie. To, co to znaczy przestawić okręt? To nie jest jakaś mała łódeczka, tylko wiele ton żelastwa, tłumaczy.
że nie da się tak od ręki przestawić okrętu wojennego, ale do nich to po prostu nie docierało. Ma być tak, jak my chcemy, nie ma żadnej dyskusji i trzeba było ten okręt ruszyć. Temu, obejmując rząd, zastaliśmy sytuację często dramatyczną. Hełmy stalowe zamiast kewlarowych. Żołnierze śpiący w starych, nieklimatyzowanych namiotach. Szałasy na pasie granicznym, które bardzo często mogli Państwo zobaczyć w mediach społecznościowych. A przede wszystkim płot, który po prostu jest do sforsowania przez migrantów w ciągu 15 sekund. Tak wygląda stan rzeczy zastany 13 grudnia przez rząd Donalda Tuska po Waszych rządach. Ten płot dzisiaj migranci forsują w 15 sekund przy użyciu byle lewarka samochodowego. I on jest dzisiaj większym zagrożeniem, dlatego że został skonstruowany w taki sposób, że żołnierz widzi tylko w takiej sytuacji na wprost. Nie widzi pod kątem, te interwencje żołnierzy i Straży Granicznej są dzisiaj utrudnione. I dzisiaj wypada zadać pytanie do pana ministra Błaszczaka. Gdzie on wtedy był? Gdzie był minister Błaszczak, kiedy te wszystkie rzeczy, o których mówię, się działy? On był ministrem obrony, czy on był wtedy jakimś bytem fantomowym? Czy on był gdzieś w opozycji? No wydaje mi się, że on jednak rządził Ministerstwem Obrony Narodowej. Szanowni Państwo, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymało już środki na modernizację zapory i szybko będzie ona naprawiona. Wie pan, jeden z generałów powiedział mi przedwczoraj, że ten płot jest skonstruowany tak, jakby to Polacy mieli gdzieś uciekać, bo te przęsła, które zostały tam ustawione, są ustawione zupełnie w zły sposób. Jak można zbudować barierę, która nie działa? Jak można się tym chwalić? Jak można wydać 1,5 miliarda złotych na barierę, która jest dziurawa jak durszlak, którą w pierwszej kolejności musimy naprawić, żeby usunąć te przyczyny? Bo jedną z przyczyn, gdzie zagrożone jest dzisiaj zdrowie i życie żołnierzy i funkcjonariuszy, jest dziurawy płot, który po sobie zostawiliście. I też pytanie jest takie, gdzie wtedy pan był, panie ministrze Ociepa, razem z panem ministrem Błaszczakiem? Wtedy, kiedy konstruowaliście tę zaporę, wtedy, kiedy zgodziliście się na to, żeby narażać żołnierzy i funkcjonariuszy na niebezpieczeństwo. Z kolei oficer służb prasowych powiedział tak. Otoczenie Błaszczaka to była ekipa ordynarnych ludzi bez szacunku dla munduru, bez szacunku dla wojska. Traktowali wojskowych jak głupków, na tle których można sobie zrobić konferencję i zdjęcie. Jak ktoś wyraził jakieś wątpliwości, podpieprzali oficerów na żywca. Każde ćwiczenie międzynarodowe też było robione wyłącznie pod ministra i jego wizytę na poligonie, na przykład na Defender Europę. Na poligon Drawski Centrum Operacyjne ministra obrony narodowej przysłano wtedy specjalnie człowieka, którego jedynym zadaniem było prowadzenie mediów społecznościowych dla ministra Błaszczaka. On miał pilnować, by informacje z ćwiczeń szły przez Twittera ministra. Nigdy wcześniej tak to nie wyglądało. Dziennikarka zapytała, co na to wszystko sojusznicy. Oficer służb prasowych powiedział tak. Byli zaszokowani, zwłaszcza Brytyjczycy. Oni każdą informację o sobie wypuszczali po ćwiczeniach dopiero wtedy, jak wrócili do kraju. Sprawa musiała być przemyślana i zaakceptowana przez wszystkie dowództwa. Nie mogli zrozumieć, dlaczego my działamy z partyzanta, nie zastanawiamy się nad konsekwencjami, ale w Wielkiej Brytanii wojsko od polityki jest oddzielone grubą kreską. Z kolei oficer wojsk lądowych powiedział tak, za Macierewicza tego nie było, takiego chamstwa. Robili różne cyrki, zwłaszcza Macierewicz, to trzeba przyznać, ale w gruncie rzeczy były to takie rubiaszne scenki. Kabaret za Błaszczaka było zwykłe chamstwo i bolszewicki zamordyzm. Na początku niektórzy dowódcy się temu bolszewizmowi opierali, ale jak żołnierze zobaczyli, że ze stanowisk zdegradowano jednego, drugiego, trzeciego,
to wszystkim miny zrzedły. Ludzie Błaszczaka do oficerów mówili wprost: jak pan nie wykona zadania, to wykona je ktoś inny, a pana już tutaj nie będzie. No i wszyscy spokornieli. Macierewicza ludzie teraz wspominają dobrze. Oczywiście ci, którzy nie ucierpieli. Chodzi o samo traktowanie ludzi. Macierewicz przyjeżdżał do jednostek i normalnie z żołnierzami rozmawiał. Ludzie z jego ekipy byli generałowie mili, grzeczni. Natomiast jak przyjeżdżał Błaszczak i ta jego świta, to traktowali nas jak bydło. Tam nie było elementarnej kultury szacunku do człowieka, do żołnierza, do munduru. Takich podstawowych zasad kindersztuby. Jak dodał, osobiście brałem udział w takiej ustawce. Nic tam nie było prawdą. Oficer z 16 Dywizji z Giżycka, powiedział tak: kiedy do nas na granicę polsko-białoruską przyjeżdżał Błaszczak, czy ktoś z ministerstwa lub politycy, na przykład pani Małgorzata Kopiczko, senator Zełku, ona była często zapraszana. To zawsze nasze dowództwo organizowało uroczystości w myśl zasady zastaw się, a postaw się. Wyprawiali huczne imprezy, ale najpierw był obrazek dla mas. Kamery pokazywały ministra, jak w momencie je obiad z nami z plastikowych talerzyków. Kiedy kilku żołnierzy robiło wtedy za tło, jedli to samo co minister, uśmiechali się, a dziennikarzom mówili, że jest dobre. Reszta żołnierzy w tym czasie jadła w swoich namiotach, ich jedzenie było inne, gorsze. A potem była impreza ministra i polityków, na której nie było już dziennikarzy i zwykłych żołnierzy. Było za to wszystko, co mazurska ziemia dała najlepszego. Węgorze, wędzone ryby, dziczyzna, na dziki sarny polował kapral, kolega naszego dowódcy batalionu. Jak już wiedzieli, że Błaszczak albo Morawiecki pojawią się na granicy, jechał do lasu. Z jednej strony Błaszczak mówił: jesteśmy żołnierzami, murem za polskim mundurem, ale jak już mówił, że jemy z porcelanowej zastawy lepsze jedzenie, porcelanę zwozili z Białegostoku, ale bywało i tak, że nasi dowódcy przywozili swoją z Giżycka czy Węgorzewa. Teraz wypowiedź starszego szeregowego. Jak na imprezę na granicy przyjeżdżał Błaszczak ze świtą, na obowiązkowo były przywożone nawet specjalne VIP-owskie tojtoje, zamykane na klucz. Kazali dyżurnym trzymać klucze, żeby nikt postronnych do nich nie wchodził. Jeśli znalazł się taki, który się zgodził trzymać te klucze, to stał przy kiblach. Ale byli też żołnierze, którzy potrafili się postawić. Mówili, że nie będą kibla pilnować, że nie po to są w wojsku, nie po to na granicę przyjechali. Byłem świadkiem, jak pewien chorąży tak się postawił. Kapelan, już go nie ma w porządku, chłopak powiedział do niego wtedy tak: masz jaja, chłopie, bo jak trzeba było mieć jaja, żeby się takim ludziom postawić. Oficer z 16 Dywizji w Giżycku powiedział tak: byłem wyznaczony przez mojego dowódcę do obsługi dziennikarzy. Jak przyjeżdżała do nas telewizja polska, zazwyczaj była zapraszana tylko telewizja polska, która chciała zrobić program na potrzeby MON-u. Wymyślili sobie, że pokażą, jak pomagamy rodzinom żołnierzy, którzy są na granicy. To miał być program o tym, że wojsko pomaga matkom, które zostają same z dziećmi. Osobiście brałem udział w takiej ustawce.
Dowódca wyznaczył mnie i koleżankę do tego programu. Koleżanka, choć jest żołnierzem, miała przebrać się w cywilne ciuchy i udawać, że jej mąż służy na granicy. On był w tym czasie na ćwiczeniach na poligonie, ale na potrzeby telewizji połączyli się z nim telefonicznie i udawali, że jest on na granicy. Ja wtedy udawałem kolegę z jego jednostki, który akurat wchodzi i przynosi jej zakupy. Program w telewizji się ukazał, mieliśmy z tego niezły ubaw, to była totalna ustawka. Nic tam nie było prawdą, takich chamskich ustawek było wtedy dużo. Chodziło o to, żeby pokazać, jak Ministerstwo Obrony dba o swoich żołnierzy. To było straszne, ale dostaliśmy takie polecenie i trzeba było to zrobić. Błaszczak generalnie w wojsku miał ksywę Ken. Z kolei oficer wojsk lądowych powiedział tak: wizerunkowość była najważniejsza i to, co widzi społeczeństwo w mediach, to było najważniejsze. Nieważne było szkolenie, nieważne było, że nie było pieniędzy na sprzęt, na mundury, na kamizelki, na infrastrukturę, na bieżące funkcjonowanie jednostki. To wszystko było nieważne. Najważniejsze były te słynne pikniki, niby wojskowe, ale tak naprawdę polityczne, na których żołnierze byli atrakcją jak misie na krupówkach. Z kolei dowódca brygady powiedział coś takiego: przyszedł do mnie mój żołnierz, doświadczony podoficer, kilkadziesiąt lat służby, misje bojowe w Iraku i Afganistanie, zagraniczne kursy, szkolenia i oświadczył, że odchodzi. Jaki powód? Obstawianie dożynek i imprez promujących PiS. Powiedział, że ma już dość zabawy w żołnierzy, że nie po to się szkolił tyle lat, żeby teraz robić za atrakcję przy dożynkach. Jak dodał, nie on jeden odszedł wtedy z armii. Przez te pikniki straciliśmy sporo doświadczonych żołnierzy. Żołnierze już od kilku lat byli wysyłani do zabezpieczenia demonstracji antyrządowych, brali udział w partyjnych imprezach, czy tworzyli tło dla polityków występujących na konferencjach. Ale upartyjnienie wojska apogeum osiągnęło w 2023 roku. Nie mieliśmy nic do powiedzenia. Przyjeżdżała do nas pani dyrektor z Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej i kazała zmieniać cały program szkolenia tak, żeby pasował pod ich pikniki i jarmarki. Czuliśmy się jak marionetki. Nikt nam nie tłumaczył, dlaczego mamy jechać na przykład do zajączków długich i całą niedzielę stać obok nadmuchanej zjeżdżalni dla dzieci, bo akurat tamtejsza ochotnicza straż pożarna zażyczyła sobie atrakcji w postaci wojska. Oczywiście brylowali tam lokalni politycy PiS-u. Ludzie byli potwornie tym zmęczeni, od kierowców po prasowców, wszyscy obsługiwali te pikniki. Dochodziło do takich absurdów, że oficerowie starsi zajmowali się ustawianiem sprzętu, bo jak już nie było komu tego robić. Z kolei jeden z oficerów sztabu powiedział tak: do Ministerstwa Obrony Narodowej sztabu, centrów rekrutacji i dowództw zaczęła wówczas płynąć lawina wniosków od lokalnych działaczy i polityków. PiS-u oczywiście, z prośbą o wysłanie żołnierzy i sprzętu na przeróżne uroczystości we wsiach, miasteczkach i miastach całej Polski. Argumentacja była kuriozalna. Wnioskodawcy pisali, że dany piknik ma na celu integrację mieszkańców, jak i więzi rodzinnych poprzez wspólne zabawy. Zapewniali, że w programie nie zabraknie inspirujących, kreatywnych spotkań, strefy zabaw dla dzieci, koncertów i wielu innych atrakcji.
Tymi innymi atrakcjami mieliśmy być my, żołnierze. Wojsko, zamiast się szkolić, przygotowywać do wojny, jeździło po piknikach, odpustach i jarmarkach. Żołnierze dziś nie znają zapachu prochu, poligonu, bo byli atrakcją partyjnych imprez. W sztabie generalnym po wypłynięciu kolejnego takiego wniosku nastąpiła konsternacja. Wojsko jako element dożynek i pikniku koła gospodyń wiejskich nie mieści się w żadnych planach i zadaniach. Początkowo nie wiedzieliśmy, co z tym faktem zrobić, bo formalnie nie dało się tego nijak zakwalifikować, ale nacisk z góry był ogromny. Wpadliśmy więc na pomysł, by wszystkie te wnioski wysyłać do szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji. Tam je wszystkie klepali jak leci po kolei. Stare wojskowe pożegadło głosi, że w wojsku nie da się jedynie hełmu na lewą stronę wywrócić. Pretekst do wysłania żołnierzy na piknik też się znalazł. Wynikał, jak zaznaczono w pismach, z ważnych względów społecznych. W centrach rekrutacji wojskowej szefami byli już wtedy oficerowie z WOT-u, usłużni czy nawet służalcy wobec partii. Dlatego praktycznie zawsze na wnioski pisali zgoda. Stamtąd wnioski płynęły do dowódców jednostek wojskowych w okolicy, którzy byli zmuszani na daną imprezę wystawić sprzęt, wysłać żołnierzy. Jak nie było w jednostce takiego sprzętu, jakiego zażyczył sobie wójt lub poseł, to czasem rosomaki czy leopardy trzeba było wieźć przez pół Polski. Z kolei oficer dowództwa generalnego powiedział tak: Błaszczak nie potrafił zaskarbić sobie sympatii wojska. Był sztywny jak kołek, dlatego w wojsku miał ksywę Ken. Tylko Barbie mu brakowało. Skuteczność wypowiedzi, brak neutralności to działało na jego niekorzyść. Ludzie to czuli, a później on nas już po prostu nie słuchał. Cokolwiek byśmy nie powiedzieli, mówię o wojskowych, nie o departamentach MON, tam miał swoich zauszników, to zawsze było źle. Minister zawsze był na nie. Wie pani, on nie lubił żołnierzy, a już zwłaszcza oficerów. To było widoczne. Cierpiał wręcz, gdy musiał się z oficerem zadawać. Z nami nie mógł sobie pogadać o pierdołach. Bał się, że padną trudne tematy. Nawet jak wychodził do niego porucznik, to go zbywał. A co dopiero generał, wolał porozmawiać z szeregowym. Taki żołnierz trudnych pytań nie zadawał, a jeszcze był wdzięczny, że minister dał mu 70 zł podwyżki. Te pieniądze pojawiały się w ustawie o obronie ojczyzny. Zapisano je tylko po to, by minister i partia PiS mogły sobie kupić przychylność tej bądź innej grupy grupy z armii. Zupełnie nie pomyśleli, jaką krzywdę robią tym wojsku. Proszę sobie wyobrazić, mamy w wojsku sierżanta, stary żołnierz, weteran po misjach, kursy porobione, studia, ćwiczenia. No nie zliczy tego wszystkiego. On będzie zarabiał 5 tysięcy złotych, a kandydat na żołnierza zawodowego, nawet nie żołnierz, tylko kandydat, w pierwszym roku służby będzie dostawał 6 tysięcy na rękę i nie będzie płacił od tego ani podatku, ani składki zdrowotnej. Jaką ten sierżant ma motywację do służby, jak szeregowy zarabia więcej niż on? Żadnej. Pan minister Błaszczak, jak zwykle, niestety w ostatnich latach i miesiącach
kłamie, dlatego że jedna z tych spraw w 2023 roku właśnie dotyczy użycia broni na granicy. Chciałbym żeby pan wiedział, że kłamać nie przystoi nie tylko szefowi klubu PiS-u, ale też byłemu ministrowi obrony narodowej, a pan jest po prostu zwyczajnym kłamcą. A jeżeli chodzi o wykorzystanie broni na granicy, pan mówi o żołnierzach. Chciałbym panu powiedzieć, że za pana rządów w 2023 roku żołnierze 320 razy skorzystali z tego prawa i użyli broni. Od stycznia 2024 roku 1300 razy użyto broni na granicy. Dlatego, że my stoimy po stronie polskiego żołnierza i żołnierz musi mieć prawo uznawać, że to jest coś absolutnie normalnego i jasnego. Dziękuję bardzo. No, ale jeśli chodzi o te kupowanie sobie żołnierzy, ten projekt ustawy, tutaj się wypowiedział też oficer dowództwa generalnego. W jaki sposób, skoro wojskowi nie brali udziału w pracach nad ustawą, chodzi o pensje dla żołnierzy. Mówiliśmy o tym ludziom Błaszczaka, prosiliśmy, alarmowaliśmy, ale dla nich oficerowie byli jak ryby, głosu nie mieli. Wojskowi byli tylko na pierwszym zespole, który pracował nad nową ustawą. Ludzie ministra rzucili pomysłami, a my zwracaliśmy uwagę, że takie zapisy jak ten o zbyt dużej podwyżce dla szeregowych spowodują złe skutki dla wojska. Co zrobił Błaszczak? Rach, ciach i zupełnie wykreślił wojsko z komisji. Dopiero jak ustawa trafiła do Sejmu, to myśmy ją dostali. Dziennikarka pyta, czyli nad najważniejszą ustawą dla wojska nie pracowali wojskowi. Oficer z dowództwa generalnego powiedział tak, nie, była kiedyś konferencja prasowa w Nowotelu. Szef sztabu reprezentował tam szefa jednego z generałów. W pewnym momencie jedna z dziennikarek zapytała, panie generale, jaka jest pana opinia na temat nowej ustawy? A on, że nie wie, bo sztab generalny nie brał udziału w jej opracowaniu. Jak to nie brał udziału w opracowaniu? Ta dziennikarka zrobiła wielkie oczy, no ale to był już koniec nagrania. Bo więcej pytań już nie pozwolono zadawać. Media jakoś nie zrobiły z tego jakiejś wielkiej afery. Chyba dziennikarze nie zatrybili w czym rzecz, ale jakby mleko się rozlało, to jak powiedział ten oficer, gwarantuje pani, że generał zapłaciłby za swoją szczerość głową. Przecież tę ustawę formował nie tylko Błaszczak, ale też sam prezes Kaczyński. Gdyby władza tak zrobiła odnośnie do lekarzy, górników, nauczycieli, to przecież podniósłby się taki wrzask, że pewnie wybory przedterminowe trzeba by było szykować. Wojsko niestety siedziało cicho, morda w kubeł, ruki po szwam, chociaż była to przecież najważniejsza dla nas ustawa. Teraz wypowiedź generała, dzisiaj już w rezerwie. Powiedział tak, Błaszczak płaszczył się przed prezesem. Wiedział, że Kaczyński wszedł do rządu jako wicepremier z misją i szybko odejdzie. Ustawa o obronie ojczyzny była pisana przez jego ludzi z MON, którzy zamknęli się w jakimś wojskowym ośrodku wypoczynkowym na kilka tygodni, by ją napisać. To miał być prezent od Błaszczaka dla Kaczyńskiego w postaci biało-czerwonej ustawy. Może i prezes się ucieszył, tylko że na konferencji, na której Błaszczak ją prezentował, zasnął przed kamerami. Chodzi tutaj o Kaczyńskiego. Tak można by było, mógłbym tutaj dużo przykładów podawać, ale jak sami słyszycie, oni z wojska zrobili sobie, nie wiem, prywatną armię, prywatną ściankę, po prostu sponiewierali polską armię, polski mundur, polskich żołnierzy.
Jakby na to nie patrzeć, za Błaszczaka wojskiem trzęsła niejaka Glapik, która wzięła sobie drogi zegarek, rozpisała się na jakiegoś zagranicznego gościa MON. Ta baba to dziennikarka po politologii i powiem wam, że w głowie się nie mieści, naprawdę w głowie się nie mieści, co oni odpierdzielali, bo mówią, że odbudowują polską armię, a oni ją, jak się okazuje, niszczyli, dewastowali. Co chyba jest jeszcze dość istotne, wysyłanie oficerów na wariograf stało się właściwie tam za czasów PiS-u powszechne. Jak chcieli kogoś udupić, to go najpierw o coś oskarżali. Jak nie chciał przepaść, to mówili, że musi iść na druty. Mieli wtedy dwa wyjścia. Ujawnienia, jeden z oficerów powiedział tak, dla nich oficer, który się stawiał, był zagrożeniem, był, można powiedzieć, nikim, był wrogiem, którego trzeba było zniszczyć. Tak mniej więcej wyglądała taktyka, no rodem wyciągnięta z czasów stalinizmu. Moi drodzy, te całe pikniki wojskowe zapisu kosztowały polskiego podatnika około 2 milionów złotych. Nieorganizacja pikników wojskowych w 2023 roku jest tak naprawdę problemem, ale to, że zachęcano na nich do głosowania na określoną partię. Te pikniki nie były zorganizowane po to, żeby krzewić pamięć o orężu polskim, tylko po to, żeby organizować wiece PiS-u za publiczne pieniądze. 57 z 67 zorganizowanych pikników brali udział tylko i wyłącznie politycy PiS. I tutaj według dokumentów przekazanych przez MON 67 pikników pod nazwą Silna Biało-Czerwona odbyło się w dniach 12-15 sierpnia 2023 roku, gdy trwała już kampania przed wyborami parlamentarnymi. Na organizację pikników przeznaczono 1 760 000 złotych, a 89% VIP-ów w tych uroczystościach wywodziło się ze środowiska PiS. Jest też zawiadomienie do prokuratury przeciwko Błaszczakowi w związku z możliwym przekroczeniem uprawnień na podstawie artykułu 231 KK, a także zawiadomienie, które dotyczy złamania kodeksu wyborczego, który mówi jasno, że partie mogą finansować kampanię tylko ze środków własnych. Organizowanie w 2023 roku przez MON pikniki wojskowe odbyły się w kilkudziesięciu miejscowościach. Pikniki organizowane w ubiegłym roku z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego jednocześnie odbyły się w szczycie kampanii wyborczej. Delikatnie rzecz ujmując, moi drodzy, kontrowersję wzbudziła m.in. wypowiedź Kaczyńskiego na jednym z tych pikników wojskowych, który podczas właśnie takiego pikniku Silna Biało-Czerwona w Ujeniowie, któremu na scenie towarzyszyli wówczas żołnierze jako ścianka, zaatakował Tuska, nazywając go personifikacją zła w Polsce. To zostawię już waszej ocenie. I moi drodzy, nie ulega tu wątpliwości, że ta cała wierchuszka pisowska oszukiwała przez wszystkie lata społeczeństwo, wmawiając ludziom, że stworzą 300-tysięczną armię. Jeśli już rzeczywiście tworzono nowe struktury, to metodą kanibalizmu.
To jest rzecz, za którą i politycy, i wojskowi powinni stanąć przed Trybunałem Stanu, bo jednostki, które miały zdolności bojowe, dziś ich nie mają. I to powiedział jeden z oficerów wojsk lądowych. Powiedział tak, co się stanie, jakby Ruscy do nas weszli? Giniemy pięknie w okopach, bo amunicja nie dojedzie, bo nie ma skąd dojechać. A sami jej przecież nie przeprodukujemy. Nie wiem, na czyje zlecenie, ale według mnie pisowcy, pomimo tych swoich bucznych zapowiedzi, gębą wypchaną patriotyzmem, murem za polskim mundurem, tak naprawdę traktowali żołnierzy poniżej jakiejkolwiek krytyki. Zdewastowali naszą armię, zdewastowali nasz kraj, zdewastowali po prostu wszystko. Wyrzucili lub zmusili do odejścia polskich oficerów, generałów, którzy mieli doświadczenie, którzy byli doceniani i szanowani w strukturach NATO. Wstawili swoje usłużne pacynki, żeby tylko im służyli. Tak naprawdę naszą armię rozbroili, osłabili i za to powinni stanąć przed Trybunałem Stanu i za to odpowiedzieć. To, co wam tutaj przytoczyłem, te przykłady dają no chyba wyraźne, jasne światło na to, co w polskiej armii się tak naprawdę działo, mimo tych ich zapowiedzi, konferencji i zapewnień. Czyli kolejne fakty zdewastowania naszego kraju wyszły na jaw. I jak to się ma do ich haseł murem za polskim mundurem? To pozostawiam waszej opinii. Trochę znowu się dzisiaj rozgadałem, ale myślę, że warto było o tym wspomnieć. I cóż, ja wam już bardzo dziękuję. Jak zawsze piszcie, co wy o tym myślicie, jak wy to widzicie, jak to odbieracie, i polecam tą książkę właśnie, o której wam tutaj niektóre cytaty przytoczyłem, bo książka jest naprawdę ciekawa i to nie są wypowiedzi polityków, nie są to wypowiedzi jakichś tam, nie wiem, ludzi z netu, tylko ludzi, którzy bezpośrednio się z tą pisowską szarańczą zetknęli. Są to wypowiedzi polskich oficerów, ludzi ze szczytów. Także przemyślcie to. Ja wam już dziękuję i do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć.